Witam serdecznie na kolejnej sesji. Dzisiaj jest wtorek 1 lipca, także wakacje się zaczynają. W ramach takich ogłoszeń parafialnych to dodam to, co w poprzednim nagraniu, że aktualnie będę trochę mniej handlował, są wakacje, mniejsze wolumeny, więc docelowo nie chciałbym zbyt dużo czasu tracić na handel, więc podejrzewam, że będę robił tylko jedną sesję handlową, żeby coś wrzucać po prostu na YouTube'a i żeby coś tam się kręciło. Myślę, że to tyle. Jeszcze nagram niedługo nagranie odnośnie nowego propa, z którym zacząłem współpracę. No jest to chyba numer 1 mój teraz aktualnie i na tym propie się skupię, ponieważ jest to prop, który jakby ma już, to jest firma, która już jest na rynku jakiś czas, tak? Tylko że jest to prop na nie na kontrakty terminowe, tylko na CFD, czyli na Forex i po prostu teraz robią jakby drugą nogę biznesu, ale tak w ramach ciekawostki dodam, że jest to prop, który wypłacił najwięcej pieniędzy w historii w historii działalności propów, nie? Czyli tam chyba było 140-150 milionów, czy nawet więcej. Jakoś tak, zaraz to nawet zobaczę. Dam all time, zaraz wam pokażę, o co chodzi. 133 miliony, nie? Total payouts, czyli jest to jakby najwięcej w historii wypłacone, jeżeli chodzi, nie wiem, czy to chodzi o propy CFD, ale tutaj jest jakby ze wszystkich firm, nie? Czyli dla przykładu TradeFi jest na 5. miejscu, MyFunding Futures na 2., więc docelowo to tak jakby składa się na wszystkie propy, już wam pokazuję, nie? I to jest prop, który już wam sekundkę pokażę, to jest ten prop i oni tworzą po prostu teraz propa na futuresy, nie? Także jestem dobrze zaskoczony, mam fajny kontakt z zarządem, z całą obsługą tego propa i docelowo, jeżeli byście chcieli biznes tam budować pod względem linków afiliacyjnych, to się nie bardzo opłaca, bo płacą tylko za pierwsze konto, nie? Jeżeli ktoś sobie z waszego linku się zarejestruje, to oni płacą tylko za jedno konto, nie? Także średnio się to opłaca. No ale jak wiecie, ja tam nie zarabiam na tym, więc docelowo wrzucę wam tam linka gdzieś w opisie. I ten prop jest w opisie pod nagraniem jako prop numer 1 czy coś takiego podpisany. Więc możecie sobie tam w opisie pod nagraniem zajrzeć, tam jest wszystko pisane. A także są wyniki moje też z poprzednich lat wrzucone tam właśnie w sekcji opisowej. No i inne ciekawostki, także zalecam sobie poczytać. No i co, przejdziemy sobie do sesji. Dzisiaj jest dużo wydarzeń, naszpikowane to, ale dlatego mam czas teraz, żeby sobie usiąść do tego i przeprowadzić Was przez jakby proces początku sesji. Więc docelowo to jest taki mój plik, który możecie dostać na Discordzie, również jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na Discorda. Wystarczy napisać mi maila fstrader87@gmail.com. Tutaj na YouTube też macie w sekcji opisowej maila, także możecie się śmiało odzywać i dodam Was do Discorda, wyślę Wam zaproszenie. No i co, na pewno jeszcze subskrypcja jakąś, lajka, jeżeli Wam się materiał podoba, to też pomoże w rozwijaniu kanału, bo widzę, że bardzo dużo ludzi, znaczy jak dla mnie bardzo dużo, bo to jest ponad 2000 wyświetleń już w ciągu 3 tygodni chyba, więc docelowo to jest dla mnie dużo i jest to miłe zaskoczenie, natomiast subskrypcji jest bardzo mało w stosunku do wyświetleń, więc zachęcam do subskrypcji kanału. Dobra, no i tak, przechodzimy sobie teraz do takiego mojego niezbędnika. Tutaj tego Wam nie będę wszystkiego tłumaczył, ale to jest jakby zbiór moich przemyśleń, zasad i tak dalej, jeżeli chodzi o te 10 lat tradingu. Tutaj są takie ogólne reguły moje do wejścia w pozycję, ogólne reguły, których należy się trzymać, jeżeli się handluje day trading. Sesyjne reguły, checklista taka codziennie, co należy zrobić, co ja robię przed sesją, tak, sprawdzam newsy, sprawdzam wolumen i tak dalej. Wykresy tutaj macie tickowe, także minutowe, z jakich korzystam. Dziennik, kiedyś korzystałem z dziennika takiego, pisanego, teraz już nagrywam sesję, jest to dla mnie lepsze rozwiązanie, natomiast po każdej sesji jakby drukuję sobie wykres, drukuję sobie zagrania i opisuję sobie już na spokojnie w domu, w takich chmurkach opisuję sobie, co bym dodał, co zrobiłem źle, co bym poprawił i tak dalej, nie? Jakieś takie wnioski i z tych wniosków korzystam na kolejnej sesji. Podstawy handlu w trendzie, tutaj setupy buy sell, setupy breakout, to są moje autorskie setupy, tutaj jest wszystko rozrysowane, jak to wygląda. Przydatne strony,
10 tików symulacja to jest coś, taka symulacja tutaj jest opisana, jeżeli byście tylko 50 tików handlowali tygodniowo, no to po roku czasu z jakiego depozytu macie tutaj rozpisane, ile byście mieli zysku. To też warto przeanalizować sobie, bo nie zawsze warto jakby nie wiadomo jaki zysk ciągnąć, tylko bardziej systematycznie, co nie? Czyli codziennie kaszujecie jakiś zysk, nie muszą być to duże kwoty, ale procent składany robi robotę i na koniec roku macie potężny depozyt już, nie? Zbudowany. Dobra. No i tak, przejdźmy sobie teraz do sekcji, no gdzie to było? Sekundka, jest, checklista. Dobra, to teraz tak, sprawdzam newsy. No i z newsów tak, PMI mieliśmy, przemówienie prezesa Powella o 15:30, wskaźnik ISM za 4 minuty o 16:00 i co, badanie ofert pracy też o 16:00, więc o 16:05 będę mógł zacząć handel dzisiaj. Ponieważ w tym nowym propie handel newsami jest zabroniony, przynajmniej tymi, zresztą jak w większości propów, co nie? Trzeba zamykać pozycję 5 minut przed, 5 minut po, nie otwierać, znaczy 5 minut przed nie można otwierać, 5 minut po dopiero można zaczynać tak na 6 minucie, nie? Otwierać pozycję, nie? To jest takie 10-minutowe okno, gdzie jest zakaz otwierania pozycji, nie? Na to też trzeba zwracać uwagę, więc docelowo, że tak 16:06 będę zaczynał kombinować z pozycjami. Oczywiście często nieraz jest tak, że te pozycje Wam przepadną, nie? Pójdą gdzieś fajne na przykład wejścia, bo niestety Was takie zasady zblokują, no ale to nie jest wiadomo nasza wina, tylko że musimy się dostosować lub handlować na swoim prywatnym koncie, co zawsze polecam, bo na prywatnym koncie nie macie żadnych ograniczeń. A niestety propy robią pod górkę i propom nie zależy na tym, żebyś Ty zarabiał, Ty zarabiała, tylko chodzi o to, żebyśmy my wszyscy jako traderzy, czy traderzy, którzy się uczą dopiero, szukają swojej drogi, żeby tracili po prostu i sponsorowali tych, którzy są zyskowni. Tak działa każdy broker, tak działa każdy prop i po prostu trzeba tutaj walczyć o swój kawałek tortu. Dobra, i teraz tak, sprawdzam wolumen. Wolumen jest 247 tysięcy. Nie wiem, nie zobaczyłem ile było o 15:30. Docelowo obstawiam, że było w granicach 200 tysięcy, więc nie jest najgorzej, ale zaznaczam, że jest to dzień newsowy, gdzie powinien być troszkę większy. Odpalam wykresy posiłkowe. Wykresy posiłkowe jest to takie jak na przykład ETF-y, QQQ, czy SPY, czy indeks dolara w ten sposób. Oczywiście wszystkie indeksy, nie? Bo trzeba obserwować jakby indeksy, czy są dywerencje między indeksami, przynajmniej te główne S&P, Nasdaq, Dow Jones, warto na to zwrócić uwagę. Ustawiam alarmy, jeżeli chodzi o newsy. Dzisiaj nie muszę tego robić, bo zaczynam dopiero handel po newsach, ale jeżeli ogólnie handluję i są newsy, to zazwyczaj robię sobie, jest taki urządzenie, znaczy taka aplikacja jak Alarm Clock, no i tam sobie ustawiam taki jakby budzik i wyskakuje mi na monitorze, że za 10 minut wydarzenia, żebym pozamykał pozycję i wtedy mam po prostu czas na reakcję. Sprawdzić połączenie i sprzęt, ja korzystam z czegoś takiego jak speed test, ale to już zrobiłem wcześniej, więc tego nie muszę teraz robić. Przygotować dziennik, program do nagrywania, ja nagrywam każdą sesję, więc z tym nie mam problemu. I przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek. Notatki leżą tutaj przede mną. Chodzi mi o ten wykres wczoraj, z poprzedniego dnia ogólnie, że mam tam wszystko rozpisane i na tej podstawie sobie tutaj przygotowywuję plan rozegrania. Dobra, przejdźmy sobie do D1. I teraz tak, ta czerwona linia to jest u mnie mniej więcej all time high. All time high zostało wzięte, tak? Tutaj poszły stop lossy. No i teraz, czy oni będą dalej atakować? 23 tysiące, no logiczny poziom, całkiem przyzwoity i dopiero wtedy korekta. Czy może w ogóle nie będzie korekty i będą iść jeszcze kilka dni? Czy może to teraz jest po przetestowaniu ATH, chwilowe odreagowanie i znowu longi? Tego nie wiem i zobaczymy pewnie na dniach, co z tego wyniknie. Natomiast tak jak Wam mówiłem, na każdym nowym all-time high, na każdym nowym szczycie, gdzie wykres jest tak wysoko i tak mocno nadmuchany, ja szukam korekty chwilowego odreagowania. Ewentualnie szukam momentu przetestowania high lub low. I teraz jeżeli jesteśmy pod VWAP-em, a tutaj jest low, tak, z wczorajszego dnia, tutaj 22 750, to oczywiście szukam potwierdzenia tego high, wzięcia tych stop lossów i wtedy szukam longa, jeżeli w ten sposób można to zinterpretować, nie?
No tutaj jest ważny poziom też close, ale do tego zaraz dojdziemy. Dobra, z D1, z D1 jest mocne ciśnienie na longi, bardzo mocne ciśnienie na longi. Logicznie jest tutaj szukać longów, ale z drugiej strony no jakaś korekta tutaj by się pasowało, żeby się wyrysowała, nie? Więc docelowo na duży zysk nie liczę, ale na jakieś odreagowanie całkiem może bym chciał rozegrać to właśnie na odreagowanie. Teraz tak, H4 sprawdzam dywergencję. No i tak, dywergencja lekka jest, nie? A już Wam mówię, o co chodzi. Zobaczcie, tu szczyt i tu szczyt, nie? Wykres idzie tu w górę, tu idzie w dół, nie? I teraz tak, poziomy, tutaj jest 70 wybita, tak? Więc docelowo są coraz wyższe szczyty, coraz niższe na wskaźniku, więc tu jest dywergencja. Chwilowe odreagowanie po H4 być może do tego miejsca lub tego miejsca, bardziej obstawiam tutaj. Nawet na dzisiaj 22 400. Bardzo logiczne miejsce, żeby wziąć te stop lossy i wtedy long. Ewentualnie głęboka korekta dotąd, wsparcie się tutaj na tym breakoutie i wtedy long. Natomiast to już by było dla mnie chwilowe odwrócenie trendu. Dobra, po H1 mamy tu stop lossy i na tą chwilę tu stop lossy. Tutaj jest settler. Co to jest settler? Nie będę Wam tłumaczył, możecie sobie zobaczyć, co to jest settler. Wpiszcie sobie zaraz Wam jeszcze coś znajdę w międzyczasie, ale wpiszcie sobie, jeżeli chcecie w Google'ach settler i Wam wyskoczy wtedy, co to jest, ale już Wam pokazuję, bo chyba tą stronę zamknąłem. Okej, dobra i teraz tak. Dobra, zaraz Wam to pokażę w międzyczasie, tylko skończę to, co zacząłem, zaraz to znajdę i Wam to pokażę, nie? Jeszcze z ważnych stron obserwuję sobie spółeczki, tak? Te najważniejsze, największe spółeczki. No i wtedy mam lepszy ogląd. Jeżeli jest na zielono, wiadomo, że wszystkie większych spółek jakby pozytywnie, no to wtedy wiadomo, że indeksy pewnie będą podążać za tym wszystkim, tak? No i bardzo ważne są gapy na ETF-ach dla mnie, czyli QQQ i SPY. Dobra. No i tak, z H1 to tak, mamy settler, dzisiejszy jakby, tak, od którego jest odreagowanie. Mamy settler wczorajszy, nie? I teraz o tyle bardziej mnie interesuje dzisiejszy. Może być sytuacja tego typu, że tu będzie korekta do tego settlera i znowu jakby spadki. Ewentualnie w ten sposób breakout, wsparcie tutaj i wtedy longi, atakowanie tutaj tych poziomów. Natomiast jest tutaj bliżej wczorajszego low wykres. Docelowo chciałbym tutaj zobaczyć przetestowanie tego i następnie zebrać się na rozgrywanie longów, tak? Troszkę jest tutaj nisko, żeby rozgrywać to. Szkoda by było to rozgrywać, więc fajnie by było poczekać na jakąś większą korektę i ewentualnie szukać tu. Natomiast większa korekta może nam dać to, że będzie testowane to. Więc docelowo pamiętajcie, że zawsze macie jakby dwie możliwości, w górę i w dół, nie? To jest oczywiste akurat. Dobra, teraz tak, tu jest close wczorajszego dnia. Zobaczmy, jak tu się close klaruje. Czyli tak, wyszli breakoutem, przetestowali close, poszli w dół, ok. I teraz tak, ten poziom będzie ściągał cenę w górę i w dół, nie? Więc teraz naszym tutaj zadaniem jest zagadka, żeby rozwiązać taką zagadkę, gdzie ten wykres podąży. Dobra. I teraz tak, tu by może był fajny breakout w górę, tutaj lub tutaj, w ten sposób jest breakout w dół, ale mamy tyle miejsca. Tego bym nie chciał brać, bo mamy bardzo mało miejsca na rozegranie. Natomiast jak najbardziej pod skalpa, czy coś na dużym kontrakcie jest to do zrobienia. Być może zaraz jakiegoś skalpika rozegramy na plus 200, tak jak zawsze. 16:03, jeszcze 3 minuty. Te newsy nie za bardzo tutaj coś zrobiły, cokolwiek. Jeszcze w międzyczasie odpalę sobie Powella i będę patrzył, jak to jest z Powellem. Ile będzie gadał. Chodzi mi po prostu o zakończenie rozmowy, nie o tyle, o czym będzie rozmawiać, a o to, kiedy skończy. To będzie dla mnie taki wyznacznik, kiedy mam po prostu spodziewać się jakiegoś większego ruchu. Ok. Dobra, czyli tak, no tutaj mniej więcej z H1 macie ogląd, tak? Pivot też został przetestowany, pobalansowali tu koło pivota, poszli na drugi pivot, tak? Pivot przetestowany, mamy settler, tu jest H1 bardzo wyciągana, tak? Ta H1 jest bardzo wyciągana, więc tu jest burdel, kolejny dzień, w którym jest burdel, za dużo tu się nie dzieje.
Więc docelowo zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Czy tu bym coś narysował? Być może jakaś taka linia do breakoutu. Możemy to sobie narysować, żeby wiedzieć po prostu, gdzie będzie jakiś tam logiczniejszy breakout w ten sposób. O. I jeżeli będzie tu H1 mocna teraz, no to wiadomo, że mamy do czynienia z breakoutem na testy tych poziomów, według mojego myślenia. Ok, dobra. Teraz tak, przechodzimy sobie do M5. Z M5 co ja mogę tutaj? Mogę zaznaczyć sobie taką linię tutaj z M5, która mnie interesuje pod breakout. Docelowo nawet to by była taka linia po body tutaj. Więcej body, tak. Tu jest jakiś mały gap, który pewnie zaraz będzie przetestowany i zobaczymy, co dalej będzie. Ok. Tu mogę po M5 jeszcze zaznaczyć sobie, żebym miał lepiej widocznego tego breakouta. Bo po H1 on jest mniej widoczny, znaczy po H1, po 1000 ticków jest tu mniej widoczne to, a po M5 widać więcej, nie? I tutaj widzicie, jeżeli chodzi o tickowy, już Wam coś pokażę, bo ostatnio to mówiłem w nagraniu, ale patrzcie. Zobaczcie tutaj, jaki tu jest bałagan, a zobaczcie tutaj, jakie są wyraźne fale, nie? I dlatego korzystam z tickowego podwejścia, bo te breakouty są dla mnie lepiej zauważalne, a tak normalnie korzystam z minutówek, nie? Główny wykres minutowy, z którego korzystam, to jest H1. M5 czasem przerzucam sobie na przykład na 2000 ticków, nie? Mniej więcej i tak z tego korzystam, nie? Ale może być tu i M5. Dla mnie to bez różnicy, czy to będzie M5, czy to będzie po prostu wykres tickowy, nie? Bo 2000 ticków też jest fajnie. Troszkę może za dużo, ale fajnie. Tutaj mogę przejść teraz na dyszkę 10-minutową, żeby ten szum troszkę oddzielić tutaj. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą muszę odpalić, to jest mój wskaźnik autorski też, Open Range Box. Korzystam z niego. O, teraz mi się wyrysował Open Range, czyli pierwsza 15-minutowa świeczka, to jest zaznaczona tutaj. I teraz co do zasady, to jeżeli nie mamy do czynienia z fakeoutem, czyli tutaj mamy fakeout chwilowy, bo oni wybili się tutaj, znaczy wykres poszedł, odbił się od VWAP-a i testował dolne granice tej M15, nie? No i teraz, czy będziemy mieli faktycznie z Open Breakout do czynienia, czyli pierwsza 15-minutówka zostanie tu gdzieś wybita i będą testowane te targety tutaj i docelowo high wczorajsze, czy będzie całkiem inna sytuacja, tu zrobiony fakeout, ubranie ludzi jakby w stop lossy, tak, tutaj są stop lossy, tak, zebranie tego na tutaj górnej bandzie M15, bo często traderzy rozgrywają też tak, że jest tutaj M15 i oni zbierają się nad M15 w shorty, czyli w tych rejonach w shorty. I teraz czy to będzie hunting, jakby polowanie na te stop lossy, no tych traderów, którzy się świeżo zebrali na jakby breakout M15, tylko fakeout bardziej niż breakout, bo ja to nazywam fakeout, nie wiem jak to się tam profesjonalnie nazywa, czyli że oni tutaj wybijają tą M15 i tutaj się traderzy ładują na testowanie wczorajszego low, nie? Coś w tym stylu, nie? Oczywiście to jest też moje myślenie spekulacyjne bardziej, ale w ten sposób, nie? Tak to wygląda. Prawdziwy breakout, jeżeli chodzi taki, co mamy do czynienia w mocnym trendzie, to jest zgodny z kierunkiem pierwsza 15-minutówka i wtedy wyjazd w górę, nie? Tak jak tutaj w tym, No i ten wskaźnik rysuje sobie automatycznie targety, tak jeżeli by ktoś fajnie chciał ze stop lossami to rozegrać, no to jest zasięg tego Open Range'a. To mamy Open Range i tu mamy 100%, to mamy 200, to mamy 300, czyli takie jakby 3:1 rozegranie. I co do stop lossów, to możemy stop lossa postawić pod 50% range, pod całym range. Ewentualnie jakbyśmy wierzyli w to lub chcieli to pospekulować coś takiego, to możemy stop lossa pod wczorajszym low postawić, tak? Jako pod to, że te poziomy będą bronione i wtedy w ten sposób, nie? Natomiast jak wiecie, ja wolałbym rozgrywać tu longi dopiero po zebraniu tutaj tych stop lossów, nie? Ok, dobra, to trochę się nagadałem, pewnie z 30-40 minut. Zaraz zobaczę z ciekawości. Nie jest źle. Nie jest źle, dobra, 20 minut niecałe. Ok, no i dobra, i czekamy tutaj, już mogę rozgrywać, szukać pozycji. Na razie nie ma nic tutaj do rozegrania, jak dla mnie. Handluję w nowym propie, oczywiście we wszystkich po trochu, natomiast jakby chciałbym się skupić na tym konkretnym i na YouTubie będę pokazywał tego konkretnego propa. Nie to, żebym jakoś zarabiał na tym czy coś, ale
Jestem najbardziej pewny tego propa i dlatego jeżeli już byście mieli gdzieś się rejestrować gdziekolwiek, to właśnie w tym propie, mimo tego, że tutaj jakby z tych rejestracji najmniej zarabiam, nie? Ale planuję jeszcze zrobić coś takiego jak z tych wszystkich linków, co powykupujecie konta, to będę robił na Discordzie i na YouTubie takie jakby giveaway, coś takiego, nie? Czyli będę rozdawał konta fundowane po prostu wam, nie? Z tych pieniędzy, które zarobię z tych linków. No taki pomysł wpadłem, myślę, że to będzie fajna, ciekawa opcja i też rozpromuję jakby ten kanał trochę. Także, no i wszystko transparentnie, wiadomo, jak zawsze. Ogólnie to ja to już bym w shorty wchodził, bo mam mało miejsca. Dobra, wejdę tak. Na razie jednym. I z D1, zaraz wam coś pokażę, zobaczcie. D1, fajnie by było zobaczyć tak, bo jeżeli chodzi o traderów, to tak jak wam tłumaczyłem z tą M15, traderzy wbijają się w longi tu i w shorty tu, czyli po wybiciu jakiegoś tam konkretnego poziomu, więc docelowo ja jako trader, który ma pojęcie, przynajmniej tak uważam, chcę tutaj rozegrać wzięcie tych stop lossów pod wczorajszą D1. I wtedy dalej zobaczyć, nie? Przestawiać się z stop lossem. Natomiast tutaj te poziomy chciałbym przetestować. Jest to dość małe konto, więc tutaj też nie będę szalał z pozycjami. Będę tutaj bardziej bezpiecznie rozgrywał te konta tutaj. Tutaj aktualnie jestem na minus $33, bo musiałem zamknąć pozycję przed powellem. Więc docelowo tak to wygląda. Tutaj co prawda dobrze z tym propie fajnie, bo oni jakby tutaj nie zabierają ci konta, bo w niektórych propach, jeżeli złamiesz zasadę newsów, to kasują ci konto. Po prostu koniec, złamałeś zasady i koniec, zabierają ci konto, jakby likwidują. Natomiast tutaj likwidują ci tylko zyski lub ewentualnie jeżeli przekroczysz dzienny stop loss, ten end of day stop loss, czyli w przypadku kont, które ja mam 50 000, to jest to $2000, no to wtedy zyski anulują. Znaczy wtedy zamykają konto, nie? Jeżeli w czasie newsów przekroczy się ten drawdown, nie? A tutaj po prostu, jeżeli będziecie w zysku, to po prostu anulują wam zysk tylko, nie? Dobra, więc jeszcze przed wyjazdem, bo niedługo wyjeżdżam, to jeszcze spróbuję nagrać wam o tym właśnie propie nowym, zasady i tak dalej i wtedy wrzucę to na kanał. Ogólnie ponagrywam takie materiały, jeżeli chodzi o edukacyjne pod względem propu, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu, jakie są zasady wypłat, jakie są zasady tradingowe. Powell gada, jakaś konferencja jest. Aha, bo to ECB forum jest, dobra. Więc to trochę potrwa, pewnie ta gadka. Ale to i tak jest granie, takie lizanie sobie dupy, więc zawsze tutaj pod jakby złych wiadomości nigdy nie podawali, tylko te pytania są przygotowywane tak, żeby ten Powell wyszedł dobrze. Jeżeli chodzi o takie fora. Co innego jak dziennikarz jakiś spyta o coś niewygodnego, bo tak bywa, nie? Czasem, ale takie fora to zazwyczaj są przygotowane odgórnie. Dobra, będę się wyciszał, nie ma sensu, żebym ja tu coś komentował, jak będą jakieś dokładki czy coś, to tradycyjnie się podłączam, materiał będzie cięty. Myślę, że jakość się też poprawiła materiałów, bo ogarnąłem o co chodzi, bo wcześniej miałem z renderowaniem problem, teraz już to ogarnąłem, więc jakość w Ultra HD powinna tutaj już grać na YouTubie, więc docelowo dajcie znać też w komentarzu, czy się poprawiło, czy jest lepiej. No i tyle. Dobra, no to ja będę tam w międzyczasie zaglądał. Znaczy przy wykresach siedzę, ale będę zaglądał jakby do Was, żeby się podłączyć. Dobra, przedstawiam się z kierunkiem. Jesteśmy nad VWAP-em. Wykres zrobił breakout tej linii tutaj, tak? Tak samo po M5 tutaj. Zobaczcie, jest breakout. Potężna świeca M10.
zrobimy sobie jeszcze, przejdziemy na M5. Także tak to wygląda. Tutaj są kolejne poziomy do przełamania. No i docelowo testowanie wczorajszego high. Gdzieś tutaj nad close wczorajszego dnia zrobię dokładkę i na 2 kontraktach, tylko małych, zrobimy target i tyle. Tak to będzie wyglądało. Zysk, jaki mnie interesuje tutaj na tych małych kontach, to 200, tak, $300, nie?
Dobra, zrobiłem dokładkę na 2 kontrakty. I tutaj będziemy lecieć sobie teraz minimum tutaj na to low, nie? Także tak to wygląda. O, odpalili się, więc teraz na razie potrzymam z wami to, pokomentuję. Sytuacja wygląda tego typu, że ładnie tutaj pocisnęli na tej M5. Zobaczymy, jak tam dalej to będą pchali. Dzisiaj kolejny nudny dzień, jak to w wakacje. Tutaj nic tam mocniej nie będzie raczej. Nie spodziewałbym się mega ruchów. Ale zobaczymy. Fajnie by było jeszcze tutaj może 2 dołożyć. I po prostu zakończyć dzień dzisiaj. No tak o, zakończyć dzień tutaj gdzieś na low wczorajszym. Chyba że Powell coś wymyślił. Coś powiedział, chociaż nie słyszałem niczego dziwnego. Teraz rozmawia ta wredna baba z banku EBC. No nic, dobra, to może się wyciszę znowu i podłączę się, jak coś się fajnego wydarzy. Będę dalej komentował, ale docelowo macie tu poziom, tak? Wczorajsze low 251 dolców i plus te 2, jak wejdą tutaj, to bliżej tutaj tych poziomów low będę jakby stop lossa, przestawię target niżej wtedy i stop lossem będę się tutaj bardziej przestawiał bliżej tego low, bo może być sytuacja, że nie przejdą tutaj mocno to low i jeszcze zmaksymalizuję zyski, nie? No i tak jak mówiłem, target zabieram niżej, stop lossa podciągam niżej, bo interesuje mnie to, jak będzie z reakcją tutaj na tym wczorajszym low. Czy to będzie przebijane mocno i jakby będzie mocna reakcja w dół na tym, czy będę musiał po prostu zamknąć pozycję i ewentualnie szukać wejścia, ponownego wejścia, nie? I docelowo to powinno być chwilowo bronione, tak, ale jest bardzo mocna reakcja, to jest mocne momentum spadkowe i zobaczcie, czym się różni na przykład M5, M1 od tikowych wejść, nie? Zobaczcie, M1, nie? A zobaczcie tutaj tikowe, ile macie świeczek i jak widać dynamikę rynku. Zobaczcie tutaj po tym impulsie. To jest właśnie przewaga tikowego wykresu. On pokazuje dynamikę ruchu. On jest trochę szybszy ten wykres, jeżeli jest duży wolumen i raczej no, traderom mało doświadczonym będzie trudno się odnaleźć na takim wykresie. Natomiast jak ktoś już ma jakieś pojęcie, no to mu będzie raczej lżej na takim wykresie. Bardzo ładne piątki, bardzo ładna H1, bardzo ładny breakout się zbliża. Ok, i to mnie właśnie ciekawi tutaj. Jest mocna reakcja, to mi się nie podobuje. Jeszcze chwileczkę poczekam, wstrzymam się, bo cierpliwość to klucz. O, i jest dywergencja między
kurczę, S&P, a Nasdaqiem. Troszkę słabo to wygląda. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zaraz się przestawię tutaj gdzieś. S&P nie ciągnie. Docelowo, jeżeli S&P tego nie popchnie, no to tutaj nie będzie większego ruchu na Nasdaqu. Dobra, przestawiam się tak. I teraz sytuacja jest tego typu, że jeżeli mi to wybiło, będę szukał, zredukuję pozycję i będę szukał wejścia. Będę szukał wejścia jedną pozycją, mniejszą pozycją. Zredukuję sobie może do jednego mikrosa. Już wam pokazuję S&P. Zobaczcie ten wykres, a ten wykres, nie? S&P w górę, tak? Nasdaq w dół, nie? I teraz mamy dywergencję między instrumentami. S&P nie pokazuje słabości, a Nasdaq wręcz przeciwnie, bardzo dużą słabość pokazuje. Więc docelowo dalej będę rozgrywał Nasdaqa na spadki jako słabszego indeksu, jako słabszy indeks, ale chciałbym również reakcję S&P zobaczyć tutaj spadkową. Co teraz się może zacznie, bo wiszą na średniej EMA21, jeżeli by tą EMA21 przebili, no to by było może sytuacja spadkowa teraz. No i takie dni są najgorsze, bo ogólnie jakby S&P jest w takim range'u, a Nasdaq bardziej w trendzie. Tutaj w dzisiejszym dniu bardziej wykazuje trendowy dzień spadkowy, a S&P bardziej pokazuje range. Wejdę jednym mikrokontraktem tutaj na średniej EMA21, na ten mały breakout tutaj. Tu jest mały breakout i pod to będę się ustawiał tutaj.
Dokładam, bo widzę mocną dynamikę. Sytuacja wygląda tak na tą chwilę, więc odrobiłem tamte straty z wcześniej. 22 600 jest fajny poziom i tutaj bym chciał rozegrać to dotąd. 22 600, nie? No, wcześniej bym to pewnie zamknął, ale coś takiego bym chciał tu rozgrywać. Dobra, będę redukował ryzyko do jednego mikrokontraktu. Na tą chwilę tak to wygląda. Odrobione tamto, 222. I teraz jeżeli nie wejdę w pozycję w ciągu 15 minut, no to będę... No w sumie mogę już kończyć sesję, tak na dobrą sprawę, bo... Zaraz zobaczymy. No, rynek ewidentnie coś tam tutaj będzie walczył. I główny mój problem teraz, żeby nie rozegrać, nie ruszać pozycji, to jest taki. Widzicie? S&P tutaj się w ogóle nie ruszyło, a zobaczcie na ruch Nasdaqa. Dopóki S&P tutaj nie wykaże jakichś skłonności do mocniejszych ruchów, no to ja tego Nasdaqa nie będę ruszał. Więc docelowo na tą chwilę postanowiłem, że jednak będę kończył dzisiejszą sesję z tym zyskiem, co mam. $222. To są małe konta tutaj, żeby uzyskać wypłatę, to trzeba mieć raptem $2000 zysków, więc to jest chwila, moment, tak na dobrą sprawę. No i tak, nagram Wam niedługo wideo odnośnie tego nowego propa, przedstawię całą sytuację, jak to wygląda. Aktualnie będę tego propa rozgrywał. TraderFi, MFF i TickTick zostawiam na razie, muszę otwierać tam jakieś pozycje, ale w TickTick Trader na przykład czekam na live konto, więc nie mogę jakby zagrywać tam. W MFF będę otwierał na live koncie pozycje i w TraderFi będę otwierał pozycje, ale to po prostu nie muszę tak często tego robić, bo tam na spokojnie po prostu na tych kontach do wypłaty już będę dociągał, więc docelowo nie muszę tak się skupiać na tym, a na tego propa nowego po prostu też podjąłem challenge taki, jeżeli chodzi o tego nowego propa, bo jedna osoba mi napisała na maila, czy bym na przykład nie chciał sobie zrobić takiego challenge'a, że kupuję w całkiem nowym propie jedno konto, gdzie już nie mam, gdzie jakby nowy prop po prostu jedno konto, od jednego konta zaczynam budować i po prostu pokazuję to live, jak zdobywam 6 kont, nie? Czyli z wypłat kupuję kolejne konta i jak wypłacam z tych wszystkich kont później kasę, więc docelowo taką zabawę sobie zorganizowałem na wakacje. Po wakacjach wracam już do pełnoskalowego handlowania na wszystkich kontach. Teraz jest mniejszy wolumen, tutaj nie będę nie wiadomo jak siedział. Też jest gorąco, jest bardzo źle tutaj handlować, więc docelowo będę mniej czasu poświęcał na handel teraz. I polecam też każdemu taki styl. Jakby jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to w wakacjach najmniej handlu, ładujcie baterię, wracajcie we wrześniu i wtedy jest większy wolumen i można lepiej pociągnąć. Dobra, jednak wszedłem na breakout tutaj. Jedną pozycję, tą drugą miałem niżej, uśredniło mi, jeżeli chodzi o wejście, więc robiłem po prostu dokładkę i mam teraz 2 mikrokontrakty, no i to będę chciał zrzucić tutaj do H1, nie? Czyli gdzieś w te rejony, rozegranie w te rejony, nie? Czyli tak, zagranie po prostu pod breakout, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Ok, przestawiam się z stop lossem, żeby już zysku nie oddawać, za sekundkę, pewnie gdzieś nad tą świeczkę. Dawać. Słownie troszeczkę jeszcze. Ok. Ajajaj, bliziutko. Tu sobie zaznaczyłem kreseczkę. Dobra, zamykamy.
Okej, więc tak, sytuacja wygląda tak, że na tą chwilę 573 i zamykam dzisiejszy handel. Prawie maksymalny target, jeżeli chodzi o to małe konto. I na tą chwilę kończę. Dobra, tymczasem do usłyszenia w kolejnym materiale.